Wiedźmin, wiedźmacz, bedemyn, badżern, mutant chędożony odmieniec. Opisów było wiele. Kim jednak byli, jak powstawali, skąd się brali i po co ich tworzono? Na te pytania dzisiaj wam odpowiem. W drogę. Wszystko zaczęło się od osiedlania się ludzi na kontynencie, zamieszkiwanym wówczas przez elfów, gnomy, krasnoludy i potwory. O ile na dwie pierwsze grupy starczały rozmowy, handel lub grupka ciężko zbrojnego rycerstwa, o tyle na bestie trzeba było czegoś więcej. Właśnie dlatego wcześni władcy zlecili magom utworzenie specjalnej kasty wojowników mających trudnić się jednym, walką z potworami zagrażającymi ludziom. Więc magowie wzięli się do pracy. Pierwsze testy prowadzone były w zamku Riesberg. Niestety pierwsze próby nie poszły pomyślnie, więc projekt porzucono. Przynajmniej oficjalnie. Część magów dalej prowadziła te eksperymenty, a po wygnaniu z pierwszej placówki osiedlili się w zamczysku Mordrak. I tam też powstał pierwszy zakon Wiedźminów. Tam dopracowano procesy, mutacje i próby, by w końcu pierwsi wojownicy ruszyli na szlak. Okej, wszystko ładnie, pięknie, ale kiedy w jednym miejscu jest grupa napakowanych testosteronem, wyszkolonych w walce i wzmocnionych mutacjami facetów, w końcu musiało dojść do krwawej waśni. Ci, co przeżyli, postanowili odejść w swoje strony, za 6 przywódcami. Grupy te z czasem przerodziły się w oddzielne szkoły. Chociaż każda miała inny styl walki, a co za tym idzie inaczej szkoliła swoich wychowanków, to wszystkie korzystały z mniej więcej tych samych metod mutacji opracowanych przed laty przez tych magów renegatów. O samych szkołach stworzymy specjalny odcinek, więc teraz skupmy się na tym procesie tworzenia Wiedźminów. Wiadomo, grzybki, eliksiry, mutacje, treningi to ogólniki, ale co tam się odradowidowało? Przejdźmy sobie do podstaw, czyli skąd w ogóle brali się kandydaci na Wiedźminów. Tymi byli oczywiście mali chłopcy. Dlaczego tylko chłopcy? Otóż kwestia jest prosta. Genetyka i dostosowane do niej próby. Owszem, szkoła ta tworzyła czasami Wiedźminki, ale u nich proces mutacji wyglądał nieco inaczej, choć nie mamy o tym za wielu informacji. Liczę, że Wiedźmin 4 znacząco rozwinie te kwestie. No dobra, ale skąd brali dzieci? Mogły być porzucane przez rodziny, przygarniane z przepełnionych domów dziecka, a zdarzało się, że były odbierane rodzinom na zasadzie prawa niespodzianki. Co to oznacza? Weźmy takiego ojca Lamberta. Bob wracał z karczmy lekko chwiejnym krokiem i wpadł w gniazdo potworów. Uratowała go tajemnicza postać, poruszająca się szybciej niż dało się zoczyć. Oczywiście ojciec Lamberta nie miał złota, by mu zapłacić, więc postać zażądała tego, co w domu zastanie, a się nie spodziewa. Zdarzało się, że był to koń albo worek owca, ale zdarzało się, że było to dziecko, po które po latach zgłaszał się Wiedźmin. Mawiało się, że owe dzieci niespodzianki miały pewność przejścia, a raczej przeżycia prób i stania się kolejnymi Wiedźminami ze względu na przeznaczenie. Zebrane dziecko trafiało do wiedźmińskiego siedliszcza. Weźmy do takiego Kaer Morhen w Górach Sinych w Kedwen. Tam trafiało ono do grupki podobnych do siebie biedaków, nie wiedząc jeszcze, w jakie głębokie bagno wpadli. Jedno jest pewne, ich życie już nigdy nie będzie takie samo, a ewentualne marzenia poszły w odstawkę. No dobra, wcielmy się więc w takiego chłopca, który trafił do wiedźmińskiej szkoły. Wbrew pozorom nie zaczynało się od razu od próby traw. Oj nie. Na początek był etap wyboru, czyli ciężki trening wspomagany eliksirami, grzybkami i ziołami, by sprawdzić, czy kandydat się kompletnie nadaje. Ten rozwijał oczywiście nasze zdolności walki, siłę, szybkość, zręczność, które w przyszłości zostaną wzmocnione mutacjami. Taki styl życia, a zwłaszcza wspomniane wzmacniacze, mogły też powodować napady agresji bądź depresji. Już na tym etapie odpadało wielu naszych towarzyszy niedoli, którym wysiadały organy wewnętrzne, takie jak wątroba czy serce. Oczywiście to tylko kwestie fizyczne, ale nie puszczono by nas w świat bez wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Od mówienia, czytania i pisania, najlepiej we wspólnym i starszej mowie, Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. przez polowanie, oprawianie zwierząt, aż po zwykłe oporządzenie konia czy naostrzenie miecza. Dosłownie wszystkiego, co przyda nam się nie tylko na szlaku, ale i w życiu. Kiedy byliśmy już gotowi, nadchodziła ona, słynna próba traw.
Alchemiczne roztwory, którymi nas pojono, znacząco modyfikowały nasz układ nerwowy. Co dokładnie wlewano nam do ust bądź pompowano w żyły? Tego nie wiemy, ponieważ składy ów mikstur są pilnie strzeżoną tajemnicą. Tak pilnie, że z czasem zostały wręcz zapomniane, więc trudno szukać nowych Wiedźminów. Ciekawe jak to opiszą w 4. części. Oczywiście nad całą próbą czuwał czarodziej monitorujący życie dziecka. Ci jednak nie byli zawsze skorzy do pomocy, m.in. przez wysoką śmiertelność próby, którą przeżywało 3, może 4 chłopców na 10. U tych, co przeżyli, z miejsca było widać efekty mutacji. Tak jak mówiłem, nasze ciało ulegało całkowitemu wzmocnieniu, przyspieszeniu i wytrzymałości. Teraz pora na nieodwracalny już etap zmian. Nasze zmysły się wyostrzają. Wzrok, słuch, węch, a nawet dotyk przekraczają granice ludzkich możliwości. Nasze oczy mutują tak, że będziemy w stanie poradzić sobie niemal w całkowitych ciemnościach. Co Geralt udowodnił, kiedy to zabił szczura dzięki celnemu rzutowi widelcem. W grach musimy wypić eliksir kota, zapewne po to, by nie było nam zbyt łatwo. Będziemy mogli usłyszeć oddech łucznika schowanego w krzakach nieopodal, wyczujemy zapach bzu i agrestu z drugiej strony ulicy. To jednak nie wszystko. Nasz organizm stawał się niewrażliwy na wiele trucizn i chorób, które położyłyby zwykłego człowieka. Dodatkowo rany goją się na nas o wiele szybciej, plus spowalnia się nasze starzenie. To wszystko ma jednak cenę, ponieważ razem z tymi wszystkimi ulepszeniami tracimy zdolności reprodukcyjne. Innymi słowy, Wiedźmini stają się bezpłodni. Mimo to dziewki trzeba przed nimi kryć, bo wiedźmak chutliwy ponad miarę wszelką. Do tego dochodzi jeszcze magia. Bardzo podstawowa, składająca się raczej ze znaków niż z poważnych zaklęć. Mając nasz medalion, możemy się na tyle skoncentrować, by używać prostych czarów. Nie musimy nawet wypowiadać inkantacji, wystarczą proste gesty. Dlatego zresztą nazywa się je znakami. Proste, szybkie i skuteczne. Idealne dla walczącego pogromcy potworów. Znamy 7 znaków. Art, wytwarzający falę energii. Atsi, pozwalający nam hipnotyzować. Wen, będący magiczną tarczą. Itni, miotający płomieniami. Erden, który pozwala nam zabezpieczyć zamknięte drzwi, włazy, nawet krypty, a także używamy go jako pułapki. Heliotrop, amortyzujący uderzenia o ściany czy podłogi, a także odbijający zaklęcia. I Somny, błyskawicznie usypiający nasz cel. No dobra, zmutowali nas, wyćwiczyli, wyszkolili, a my to wszystko jakoś przeżyliśmy. Teraz czeka nas ostatni test. Próba medalionu. W jej trakcie musimy naładować nasz wiedźmiński medalion magią wszystkich żywiołów. Brzmi prosto, prawda? Takiego Radowida to wiedźmińska szkoła, a nie wakacje z dreszczykiem. Krąg żywiołów jest oddalony od twierdzy, a po drodze na bank spotkamy potwory, które mają nad sobą znaki zapytania zamiast poziomu. Dobrze, że jedziemy w grupach, więc może ten wolniejszy odwróci ich uwagę, a reszcie się uda. Wtedy dowiodą, że są gotowi, by w końcu wstąpić na szlak. Jak widzicie, życie Wiedźminów kolorowe nigdy nie było. Mordercze treningi, śmiercionośne mutacje, ciągłe napięcie i odłów wszystkiego, co przychodzili, może poskutkować niejedną traumą, bo wbrew powszechnej opinii Wiedźmini nie byli wyprani z uczuć. Po prostu dzięki wszystkiemu, co przeszli, mogli nad nimi niemal w pełni panować, tak by zawsze móc podjąć właściwą decyzję. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś nas sążnie zdenerwuje. Wiedźmini nie są z kamienia. Aż ręka wtedy świerzbi, by zatańczyć stalą. Nie panikujemy jednak na widok Leszego i nie będziemy przed nim uciekać w podskokach. Łatwiej nam też uniknąć bójki w barze, czy też nie poeskniemy śmiechem na żart o małym, głodnym elfie. Mały elf mówi mamie, chce kupę, a ona na to, to ukrój sobie kawałek. Krótko mówiąc, jesteśmy maszynami do zabijania potworów, zarówno zwykłych, jak i tych w ludzkiej skórze. Szybsi, silniejsi i niemal w każdym celu lepsi od zwykłych ludzi. Oczywiście niezbędny był nam ekwipunek od rzeczy tak prozaicznych jak nóż, aż po pancerz i oczywiście 2 miecze. Na pełnym rynsztunku skupimy się jednak w innym odcinku, bo Wiedźmin mógł targać ze sobą całkiem sporo szpeju. Poznaliśmy już wyboistą drogę do zostania Wiedźminem. Może się wydawać, że taki łowca potworów ma fajne życie, pełne przygód. Jest jednak wyrzutkiem. Najpierw słyszy: "Ola Boga, panie Wiedźminie, ratujcie, umiłujcie", by po wykonaniu zadania zostać obrzuconym obelgami.
Do tego sam fach, przez który niemal codziennie możemy zginąć i to za marny mieszek lokalnej waluty, ledwo starczający nam na spłatę owsu dla naszego konia czy spłatników na eliksiry. Oczywiście zawsze można kręcić z czarodziejkami, widywać się z królami, pływać na nosy całego kontynentu, albo chlać z krasnoludami, w czym przyda się nasza wzmocniona wątroba i metabolizm. To w sumie brzmi jak plan. To co, zagramy w Gwinta? A po tym wszystkim, co się dowiedzieliście, dalej chcecie ruszyć na szlak? Jak myślicie, jak wytłumaczą mutację Ciri w Wiedźminie 4? Albo jakie mocy Wiedźmina byście chcieli mieć? Komentarze są wasze. I pamiętajcie, jeden miecz na tych, co nie subują, a drugi na tych, co nie lajtują. Bywajcie. Ja kurwa jestem, a nie bywam.